Kto to mnie woła? Lily! Super! Dzień dobry, doktor Michał Dudkowski i Jerlin Dudkowski, nurse. Nurse, kanał YouTube. Jerin powiedziała mi dzisiaj, że ta koszula, którą mi kupiła na urodziny, wyglądam jak doktor, więc jestem dzisiaj doktor Dudkowski. Słuchajcie, troszeczkę się nazbierało pytań pod różnymi filmami na YouTubie, dlatego dzisiaj sobie je zapisałem i postanowiłem, że Wam odpowiem na takie Q&A zrobimy, bo macie pewnie dużo pytań odnośnie tego, co się ostatnio wydarzyło i w ogóle, jako że wróciliśmy do Polski. To jest, od razu mówię, nie miałem wszy i nie byłem po chemioterapii, po prostu uznałem, że obetnę się na łyso. I zrobiłem to przed Bartkiem z kanału Bez Planu, a tak w ogóle to jesteśmy sąsiadami, bo on też jest z Legionowa i też nagrywał czasami w tym lesie. My tutaj często chodzimy na spacery z dziećmi. O, to jest nasza Jerlin i Lily, która na razie jedzie grzecznie w wózku. Ale dobra, przejdźmy do tematu. Oczywiście, jak macie jakieś pytania, to zostawcie w komentarzu. Zapraszam na naszego Patronite'a, który będzie tylko i wyłącznie do końca budowy. Tam możecie nas wspierać, a potem oczywiście wydać wszystko u nas w resorcie. A idą bardzo, bardzo szybko. A i oczywiście dla patronów macie dostęp, tak naprawdę filmy z budowy codziennie. Macie dostęp do dysku Google'a Patroni, gdzie codziennie albo co parę dni, jak jest coś nowego się wybuduje, albo coś nowego budują, nasza menadżerka Agnes udostępnia na dysku Google'a, więc zapraszam. A teraz idziemy z pytaniami, bo są naprawdę ciekawe i chciałbym na parę odpowiedzieć. Ok, pytania będą nie po kolei, więc bardzo za to przepraszam, ale idziemy. Maximus 4564. Żona w polskich sklepach czuje się jak w raju. Na Filipinach tego nie ma, a mam pytanie. Dajesz żonie jakąś kasę na życie, czy ty trzymasz wszystkie pieniądze? Pozdrawiam. Słuchajcie, głównie ja daję i trzymam wszystkie pieniądze. Mamy spółkę w Polsce założoną, gdzie Jerlin ma 50% udziałów, ale nie ruszamy tych pieniędzy, używamy je tylko i wyłącznie na jakieś wyjazdy właśnie, żeby nagrywać, czy na sprzęt, a tak to tam sobie odkładamy na czarną godzinę. Dostaję 2 razy 800 plus ode mnie co miesiąc, plus oczywiście wszystko kupuję, ale też jak coś Jerlin chce, to zawsze kupuję. To nie wiem, to może być pytanie związane z tą dramą, co mieliśmy na filipińskim kanale Dudkowski de Familia. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć. Dobrze, Jarosław Mikołajczak. Nie było gdzieś tam na lotnisku Arkadiusza J? To pewnie pytanie odnośnie tego, że wracaliśmy do Polski. Nie, mam kontakt z panem Arkadiuszem. Podobno przestał pić, ale tego to nikt nie wie. Na pewno będzie kontynuacja tej opowieści. Jak wszystko się uda, no w tej chwili próbuję wrócić do kraju. Zbiórka została zablokowana. No jest tam dużo rzeczy, których też Wam jeszcze nie chcę potwierdzać i mówić, ale jak tylko się dowiem wszystkiego i już będzie wszystko zakończone, to Was o tym poinformuję i dalej jedziemy. Maria 2142. Dzieciaki to słodziaki. Cały czas zastanawiam się, jak rozwiążesz problem szkoły. Pół roku na Filipinach i drugi pół roku w Polsce. Jak masz takie plany, to powinieneś te dzieci mówić po polsku. Pozdrawiam. Słuchajcie, to jest bardzo duży problem, ale chyba to już kiedyś mówiłem. Mam znajomego, który ma 4 dzieci i wszystkie dzieci uczą się online. Prawda? I naprawdę bardzo dobrze na tym wychodzą. Dzieci już mają chyba, najstarszy ma 18 lat. I tak samo właśnie uważam, że nasze dzieci pójdą do szkoły online, będą się uczyć. Z paru względów. Tak jak poczytałem i statystyki mówią, nie ma dużej straty przez to, że chodzą do szkoły online i się uczą online. Ale za to odchodzi im cały ten hejt, całe to, co się dzieje na przerwach, to, co się dzieje po szkole i wiele rzeczy.
Oczywiście tak, jeśli chodzi o socjalizację, no to jest problem i muszą dzieci mieć inne dzieci, żeby się bawić, no ale będą miały, będziemy chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, będą jakieś zapisane, będą miały kolegów i koleżanki. Z tym nie będzie problemu, uważam. A innego też wyboru nie mamy, bo jeśli tam pracujemy, to nie można w inny sposób wyjechać z dzieckiem na pół roku. Jeśli jest szkoła stacjonarna, to dziecko musi chodzić, nie możesz go zwolnić, nie wiem, na pół roku w roku, po prostu nie zda. Dlatego szkoła online, nauczanie jest najlepszym rozwiązaniem według mnie. Oczywiście napiszcie w komentarzach swoje zdanie, bo też jestem ciekawy. Jeszcze mamy ponad 2 lata, żeby Matt poszedł do szkoły. Według mnie najgorsze jest te pierwsze 2 lata, bo pamiętam jak Alex miał w trakcie pandemii, zaczął naukę online i był w pierwszej, drugiej klasie. No to jest problem, prawda? Bo wtedy jeszcze dzieci do końca nie umieją się skupić, nie umieją włączyć komputera, chcą robić coś innego, ale te też zajęcia w pierwszej, drugiej klasie inaczej wyglądają. Yes, what do you think, baby, about online school for math? Online school? Yes, because he must go. It's the law in Poland. There's no socialization. Yes, but he go for the, extra lesson somewhere where have the friends. It's okay also. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Marysia M. 2813. Witam rodzinkę w Polsce. Czy można wiedzieć, ile taka podróż kosztuje w złotówkach? Miłego pobytu. Słuchajcie, no jeśli chodzi o sam lot, to wszystko w zależności od ile dzieci. My średnio płacimy za całą rodzinę, czy za 2 dzieci i 2 osób dorosłych w granicach, żeby wam nie skłamać, między 11 a 15 tysięcy, w zależności kiedy się kupi loty, ale my szukamy też lotów najszybszych, takich właśnie z jedną przysiadką w Katarze i potem wiadomo, musimy dojechać na tą wyspę Negros już na Filipinach, ale tego już nie liczę. I to jest 19 godzin do samego Cebu. Są dużo dłuższe loty i są dużo tańsze. Jeśli chodzi o lot na jedną osobę, no to musicie sobie wejść na skyscanner.pl. Ja najczęściej tam wyszukuję loty, ale nie zawsze. Też szukam przez Google'a. Google też fajnie zaczął ostatnio podawać te loty. I można znaleźć poniżej 2000 loty na Filipiny, tylko że one są bardzo długie. Albo są długie przesiadki, albo jest ich kilka. Zwracajcie jedną uwagę, najważniejsze tak naprawdę na tych wszystkich lotach jest to, starajcie się, żeby były tą samą firmą, bo w momencie, kiedy macie na przykład lot 3 różnymi firmami i jeden lot się spóźni, to kolejnej firmy nie obchodzi, że pan się spóźnił. A jeśli macie takim Katarem, Emiratem, nie wiem, Lufthansą 3 loty i jeden się spóźni, to oni staną na głowie i poleci pan następnym lotem, albo lot poczeka. Tak też miałem kilka razy przypadek taki. Więc zwracajcie na to uwagę i też zwracajcie na to uwagę, żeby nie było zmiany lotniska, bo to jest naprawdę i kosztowne, i problematyczne. Jeśli chodzi o samą Manilę, to pamiętajcie, że między jednym terminalem a drugim terminalem w Manili jest czasami godzinę zajmuje przejście, bo tam trzeba autobus podjeżdżać. Chyba coś się zmieniło, ale z tego co pamiętam, nie. Dobra, jedziemy dalej. Kolejne, mamy sporo tych pytań, powiem wam szczerze. Chris KC8DH. Przyjacielu, to twój dom w Polsce, jak można spytać, a rodzice żyją twoi? Bo nie poznaliśmy twoich rodziców na YouTube. Słuchajcie, jest kilka filmów z moim dziadkiem świętej pamięci i z moim ojcem, ale na naszym blogu Dudkowski de Familia, na przykład jak wychodzi z z dołka w Warszawie. Ale to takie. Ogólnie moja mama nie żyje, a mój ojciec mieszka 30 km i rzadko tak naprawdę przyjeżdża. Będziecie mieli go okazję poznać jak wrócimy z wakacji w Europie i będą urodziny Alexa. To za parę filmów, za 2 tygodnie mi się wydaje. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Krystek G. pyta się, dlaczego twój syn nie mówi po polsku? Matt mówi po polsku. Pamiętajcie, że dzieci oczywiście, które mają wiele języków, są troszeczkę opóźnione w czytaniu i w rozumieniu, w mówieniu, no bo Matt ma 3 języki. Jelly do niego mówi po filipińsku, ja mówię po polsku i po angielsku, w szkole ma polski, my do niego też bardzo często mówimy po angielsku, ale zaczęło mi się podobać to, że zaczął rozumieć język filipiński, już parę słów zna i je często używa. Kolejne pytanie.
Doris V30. Czy dobrze rozumiem, że obok was brat Jerin też będzie miał resort? Nie. Brat Jerin pracuje dla firmy, która buduje nam dom i resort. How many brothers work for the Orange Kite Group? 3 brothers working in Orange Kite Group. O, słyszeliście, 3 braci Jerin pracuje w Orange Kite Group, ale raczej ich nie stać, tak naprawdę to jest ich pierwsza praca od dawna. Dobra, kolejne. Hellboy 4229. Michał, to mieszkanko za 160 euro miesięcznie, to razem z tym całym sprzętem, co tam stał, jak tak, to rewelka. Ile kosztują tam wolno stojące domy? Jeśli chodzi o wynajem, to tak, te mieszkania, które wynajęliśmy za te 1000 zł, 10 tysięcy peso, to jest tam 750 zł, wynajęliśmy dla Agnes, jest z tym, co było umeblowane, czyli 2 klimatyzacje, lodówka i materac, jedno łóżko i materac. Ile kosztują domy wolnostojące? No słuchaj, to chyba lepiej zapytać, nie wiem, bez spiny, czy on na przykład często się przeprowadza, czy Damiana. Jeśli chodzi o domy, ja szukałem, prawda, domu, bo chcieliśmy raczej dom niż apartament, to za 25 tysięcy można znaleźć już z dostępem do basenu, plus oczywiście prąd. Za 30-20, tylko że podpisanie minimum na rok kontraktu. My tutaj mamy z miesiąca na miesiąc, przedłużamy i nie ma to z tym problemu, możemy w każdej chwili wypowiedzieć. Ale tak liczę, że od 25-30 tysięcy trzeba liczyć, jeśli chcecie mieć basen. I też oczywiście zależy od jakiej wyspy, w jakim miejscu. My szukaliśmy akurat w Walencji blisko naszej budowy, żeby miała blisko. Where are you going? Okay, go. No tak sobie spacerujemy. A gdyby ktoś pisał, no to gdyby ktoś pytał, to dlaczego mam okulary? Ogólnie to mi się zdrowie po 40 zaczęło sypać. Słuchajcie, w najbliższym miesiącu będę miał prawdopodobnie 2 operacje. Jedną na oczy, bo mi się pogorszył sporo wzrok. Baby, don't go there. It's not good if Matt see us. Słuchajcie, tam jest ten. Doszliśmy do przedszkola Mata i on pewnie tam się bawi. It's not good. Come on to playground. No, to wracamy, żeby Matt nas nie zauważył. Odbierzemy go za pół godzinki, jak będziemy jechać do sklepu spożywczego. Dobra, na czym to skończyłem? No tak jak mówiłem, 25-30 tysięcy można znaleźć, wiadomo, zależy gdzie, dom wolnostojący. Głównie szukajcie na Facebooku i na miejscu trzeba się pytać. Beata napisała, budowa w wielkim rozmachem, no, pewnie będzie to super wyglądać, pozdrawiam. Dziękujemy Beata, oczywiście. Tomasz Sielma, a nie Tandawaj, najpopularniejszy rum na Filipinach, ja ten przywiozłem do Europy. Słuchajcie, to jest pewnie pytanie odnośnie tego, co zabrałem tego Don Papa z Filipin do Polski. Mam też butelkę Tandawaja, ale ogólnie nie przepadam za Tandawajem. W ogóle przez whisky, rum odstawiłem dawno temu, ze względu na to, że piłem to najczęściej z kolą, a przez to waga mi szła bardzo do góry. Ale tak, no Tandawaj też ma fajne butelki i ja lubię akurat Don Papa, ma ładne butelki i też jest smaczny. Ale w Polsce widziałem też bez problemu można kupić, jest jakieś 100 zł droższy na butelce średnio. Dobra, Bożena 3. Mówiłeś, że pół roku była skończona, oby ci skończyli do następnego grudnia. No Bożena, według mnie to ten twój wpis się bardzo źle zestarzeje. Patroni wiedzą dlaczego, bo widzą postępy codziennie. Monika Bartosińska. Michał, może zrobisz jeden odcinek z gotowania? Twoja żona pewnie ma jakieś ulubione danie, które lubi przyrządzać. Baby, someone asking to record the video when you cook. What is your favorite dishes to cook? Filipino food? Yes, your favorite. It doesn't matter. It can be Adobo. adobo. Słuchajcie, Pierogi. adobo i pierogi, ale pierogi, you don't cook pierogi. Pierogi ruskie. I'm not cooking, but I like it. I love it. Jerry uwielbia pierogi ruskie, ale nie robimy pierogów ruskich. A tak, no to adobo, to taki rodzaj gulaszu, tylko że filipińskiego. Ale Jerry też robi bardzo dobre spaghetti. Dobra, jedziemy następne. User jakiś napisał, ile metrów kwadratowych ma działka, czyli dom i apartamenty. Dom już w Tajlandii mi się buduje, teraz jestem w trakcie zakupu działki 1000 metrów i jak ty biorę się za mały resort.
Słuchajcie, działka w kontrakcie ma 1500 metrów, ale mam nagraną rozmowę, jak właściciel powiedział, że przekaże mi jeszcze 250 metrów, więc 1750 metrów działka docelowo będzie miała. Czekajcie, bo tutaj Jelin... Maybe wait. Maybe wait, because you need help, I think. Really stuck. Lily stuck. O, to jest jakiś rezerwat chyba, bo drzewo przewrócone na środku drogi. O. Coś tutaj się działo, bo tutaj strasznie. Nie wiem, czy słyszeliście, Jelly mówi, żebyśmy przyszli tutaj po drewno, żebyśmy mieli na zimę. Teraz w Polsce jest bardzo drogie drewno, nie wiem, z 5 zł za metr sześcienny. A nie mamy drewna, musimy zakupić. I tak spokojnie z 5 metrów, żeby nam wystarczyło tego grudnia. No dobra, jedziemy z kolejnym. Poland Philippines. Witaj Michale, pozdrawiam z Lejaty. Jakiego drona używasz? Słuchajcie, używam DJI Mini 4 Pro z kontrolerem RC2. I powiem Wam, że po tych prawie 200 km, co nim przelatałem, to mi mało. Ma za mały zasięg dla mnie. Naprawdę, chciałbym czasami wyżej polecieć, czy dalej, ale urywa zasięg. Ale zobaczymy. Następny teraz czekamy na nowego, będzie 5, ma się pojawić w tym roku chyba. I Maverick, więc zobaczymy. Fajny jest ten dron, łatwy do obsługi, mały, lekki i polecam. I jeśli kupujecie, to naprawdę z kontrolerem RC, nie z podpinanym telefonem, bo będzie to tragedia. Miałem taki i zawsze mi to denerwowało. Kolejne pytanie. Edwin Pietrzak. Witam, można się spytać, jakie paszporty ma Twoja żona? Moja żona ma tylko jeden paszport, filipiński. Bogumiła pyta, dlaczego wszyscy mówią o pieniądzach, nikt nie wspomniał, że próbował mu pomóc wyjść z choroby alkoholowej, dać mu wsparcie moralne, on był dla nich bankomatem. To pytanie oczywiście do pana odnośnie filmu pana Arkadiusza. Słuchajcie, nie wiem jak to jest z chorobą alkoholową. W Polsce podobno teraz widziałem film, jest bardzo duży problem z alkoholem. U mnie też w rodzinie wszyscy pili, ale nie do takiego stopnia właśnie, żeby być agresywnym, czy żeby tracić głupio kasę. Sorry, tu jest trochę głośno. Jeśli chodzi o to, czy ktoś mu ma pomóc. Ja jestem w nim w ciągłym kontakcie, ale nie będę mu przelewał pieniędzy, żeby je przepił. Prawda? Zobowiązałem się pomóc i działamy w tym kierunku, a co dalej, to też zależy od niego. Więc tak jak mówiłem wcześniej, będzie kontynuacja ogólnie naszego kapitana statku z Filipin, bo część osób jest ciekawa. Mamy nasz plac zabaw niedaleko. Tak wygląda, tylko że ktoś tutaj wierci. Kurczę, nie będę mógł za dużo gadać. Kolejne pytanie. Anita Trandyk, brak słów. Może zrobi Pan wywiad Aiko, może też w końcu przedstawią swoją wersję. No nie mogę się tego doczekać, pewnie Damian też. Nie wypowiem się na ten temat. Robert to Natural Bodybuilding. Oh good. Natural Bodybuilder jak ja. Michał, albo ty jesteś finansowym dyktatorem dla żony, albo żona kupuje tony bzdur lub pieniądze uciekają jej na rodzinę zamiast na resort, który jest ważny. Zróbcie z tym porządek. Ja też mam żonę z Filipin i wiem o co chodzi. To jest odnośnie dramy u nas na Dudkowskiej de Familia. Już odpowiadałem Ci, Robert, ale oczywiście wszystkim powiem. Jestem dyktatorem finansowym? Nie, po prostu oszczędzam pieniądze na złe czasy. Jak nie będzie pracy, skończy się zarabianie na YouTubie, będzie, nie wiem, trzecia wojna światowa i tak dalej, i tak dalej. Trzeba być przygotowany na takie rzeczy, dlatego staram się dysponować pieniędzmi i rozdawać Jelin tak, żeby nie wydać wszystkiego. Ale Jelin jak kupuje coś, to w większości ja płacę. Raczej bardziej się denerwuje Jelin przez to, że ona nie trzyma tych pieniędzy i musi mnie pytać. Ale dostaję, mówię, 1600 zł na jakieś takie swoje wydatki i plus ja jeszcze do tego wysyłam
1000 zł do rodziny, plus wszystko co trzeba to kupuję i wszystko o co mnie prosi, czy nawet jak zamówi coś za pobraniem to płacę. Więc no taka drama filipińska tam. Błażej 199. Mam pytanie, z czego ci ludzie tam żyją na myśli Polaków? Zło otwarte. Po pierwsze, włącz sobie jakiś słownik, który będzie poprawiał twoją pisownię, żebyś nauczył się nie robić błędów. Po drugie, kurde, głośno tutaj. Idę w słońce. Jakiś remont tutaj robią. Po drugie, nie wiem. Pamiętajcie, że znacie tylko i wyłącznie tych Polaków, którzy robią YouTube'a. Nie znacie bardzo dużej części Polaków, których na przykład ja znam, którzy nie robią YouTube'a, ale większość albo ma już swoje podkładane pieniądze i żyją sobie z procentów, albo na przykład pracują online, bo bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że będą pracować na miejscu, prawda? Tak, no musicie mieć własne oszczędności albo pracę zdalną, żeby zarabiać. Zapomnijcie o pracy na Filipinach, chyba że na czarno, a co jest, nikomu nie polecam. Dużo osób też zarabia w ten sposób, że ma żony i całe biznesy są na żonę. Dopóki ich żona nie wysiuda, to mają pieniądze i żyją z tego. Znam bardzo dużo też takich osób, którzy w ten sposób robią. Ale pamiętajcie, że oczywiście zawsze kobieta, jeśli zarabia więcej pieniędzy, to może was wysiudać. Przepraszam wszystkie kobiety, które oglądają, ale taki jest stereotyp w Polsce, że jeśli kobieta zarabia więcej, no to macie pod butem. Nie wiem, czy to prawda, napiszcie w komentarzu. Jedziemy dalej. Doris, już drugi raz. Bernardyn w tym kraju to padnie. Już lepiej Golden Retriever lub Labrador. Ma włosy, które można krótko obciąć, żeby się nie męczył w upale. Przepraszam, w filmie zrobiłem błąd. Cały czas myślałem o Labradorze. Zawsze chciałem od małego mieć Labradora. Jelin chce mieć Golden Retrievera, ale wiem, że musi być pies z krótkimi włosami. Dlatego myślimy o Labradorze, ale jak będzie, to nie wiem. Na pewno musi być będzie jakiś pies, bo Jelin bardzo nalega, a ja chciałbym już jak brać psa, no to jakiegoś, który jest dobry dla dzieci, bo nie chcę mieć agresywnego psa w resorcie, żeby potem mieć jakieś problemy, czy też żeby komuś się nie podobało pobyt u nas. To Kuwe Finstone. Michał, wspierasz walkę kogutów? Nie uważasz tego za znęcanie się nad zwierzętami? Słuchajcie, tak jak powiedziałem, nie wpierdalam się do czyjegoś kraju i nie narzucam im ich zasad. Tak samo jak my byśmy nie chcieli, żeby muzułmanin przyjechał do Polski i też nam mówił, że macie się modlić kilka razy dziennie. Więc przepraszam wszystkich oczywiście muzułmaninów, ale tak samo to jest ich od lat. Oni mają raz w tygodniu, w niedzielę te walki kogutów i czy to jest złe znęcanie się? Tak, jest, bo oni przyczepiają 10-centymetrowe ostrze każdemu z kogutów i rzucają na siebie. Byłem kilka razy na takich walkach i wiem, ale to nie tylko jest tam, to jest w wielu krajach. Na głupim Madagaskarze też to jest. I podejrzewam, że jeszcze w 20 innych krajach, o których nie wiemy. Dlatego nie ma znaczenia, czy to jest znęcanie się i czy to wspieram, czy nie. Czy wspieram? Nie chodzę, nie udzielam zakładów. Byłem raz i raz się założyłem i raz przegrałem, ale to tylko jak byłem pierwszy raz gościnnie po prostu z ojcem Jerlin. Jedziemy dalej. Para 13 full. Drugi komentarz a propos waszego domu. Dlaczego jest on niesymetryczny do siłowni basenu? Widać to na ujęciu. Tak, bo nasz dom jest oddzielny. Siłownia będzie symetryczna razem z apartamentami do wynajęcia. Co do basenu nie, bo basen będzie troszeczkę większy. A nasz dom jest po prostu trochę większy i to nie będzie jako jedna całość. Tam po prostu zrobimy jakieś drzewa, posadzimy, albo jakieś krzaki, albo coś, tak żeby oddzielić nasz dom od miejsc wspólnych. Dobra. Raksa Maragaja. No. Przepraszam, jak źle przeczytałem. Czy chciałbyś mieszkać na Filipinach? No ale ja wiem, że nie chcesz mieszkać w Filipinach, tylko w domu. Co jak to się mówi, drogi Michale Dudkowski? A pamiętasz te powiedzenie, wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej? Tak, zgadzam się. Bardzo lubię Polskę i
cały czas się nad tym zastanawiam, ale też tam jest biznes i podjąłem decyzję taką, że jeśli będziemy mieć wszystko to samo na Filipinach, co w Polsce, to nie będzie z tym problemu, żeby tam mieszkać pół roku w roku. Ale oczywiście wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dlatego chcę mieć 2 domy, takie stricte nasze domy. Janina Jaskuła. Witam, może byś nagrał film o tym, co skłoniło Cię do wyjazdu na Filipiny, czym się zajmujesz na co dzień? Ojej, to bardzo długie pytanie. Co skłoniło mnie na wyjazdu? Taki bezpośredni powód wyjazdu to było to, że uznałem, że Tajlandia już jest za droga. Jak wiecie albo nie wiecie, byłem 20 parę razy, organizowałem wycieczki do Tajlandii, prawda, ten Muay Thai i zacząłem po prostu jeździć od 2018 roku albo 2017 na Filipiny. A czym się zajmuję na co dzień? Na co dzień obecnie jestem na emeryturze. Nie, no mam firmę komputerową, ale mam dobrych menadżerów. Pozdrawiam Arkadiusza i Radosława, którzy ogarniają wszystko w Polsce i nie muszę się tym martwić, co tutaj się dzieje. Dodatkowo ja głównie się zajmuję marketingiem w Polsce w mojej firmie. Robię strony internetowe, no wiele rzeczy, ale nie zarabiam na tym, prawda? Zarabiam akurat tylko na firmie i na YouTubach. Social media to się nazywa. User. To jest poważna budowa. Ile kosztowała ta działka pod budowę? Gdzie to dokładnie jest? Słuchajcie, jeśli chodzi o działkę, to nie wiem, bo mamy w kontrakcie sprzedaż działki razem z budową. Znaczy wiem, ale nie mogę powiedzieć. Ogólnie ceny w tym rejonie od 1500 do 2500. Obok nas jest działka do sprzedania, ale właściciel chce 7000 metrów, ale właściciel chce 2600 peso, czyli prawie 200 zł za metr kwadratowy, więc uznałem, że troszkę za drogę i zaproponowałem mu 9 milionów zamiast 15. Jak się zgodzi, to kupimy. To na tyle chyba, jeśli chodzi o... Czekajcie, zejdę z tego, żeby się nie zabić. O pytania. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny, udostępnijcie na swoich social media. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. I moja żona tam z Lili też. Zapraszam na Patrona. Poza tym, że będziecie mogli wydać, to oczywiście macie cały czas, możecie ze mną pogadać, macie dostęp do najnowszych filmów z budowy. I co? I dobrą imprezę oczywiście, jak przyjdziecie. A to jest nasza Lili. Hi! Jak się masz? Cześć! Wow! A gdzie mama jest? Baby, you want slide? Yes, you can slide. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Bye! Papa, look at your daughter. Czekaj, by mnie kamera złapała. Co? A, you like it? Playground? Ja. Słuchajcie, dogrywam to na sam koniec, ponieważ bardzo dużo komentarzy było, skąd mam pieniądze, ile zarabiam. Nawet jeden taki Mariusz Chyzyk napisał: zastanówcie się, skąd ten YouTubowiec ma taką wielką kasę. Jako osoba publiczna powinna to ujawnić. Słuchajcie, po pierwsze, to nie cała kasa jest moja z YouTube'a, ponieważ prowadzę firmę od 20 lat. Po drugie, pokażę Wam dwie statystyki, to będą wyświetlenia nasze z YouTube'a i Facebooka za rok 2023. Trochę spóźnione, wiadomo, bo mamy zaraz się nam 2024 skończy, ale zobaczcie sobie, pierwsza tabela to jest rok 2023, to jest YouTube. Nasze filmy obejrzało 95 749 000 osób. Łącznie minut 2 300 000 minut przez cały rok, od 1 stycznia do 31 grudnia, co nam dało 238 000 subskrybentów. Dam Wam przykład kolejny. Tutaj mamy tabelę statystyki z Facebooka.
od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 nasze filmy co najmniej przez 3 sekundy obejrzało 789 milionów ludzi. Sprawdzałem w statystykach łącznie na samym Facebooku, to jest prawie 2 biliony ludzi, czyli 2000 milionów ludzi obejrzało nasze filmy co najmniej przez 3 sekundy. Dalej możecie sobie to pomnożyć, prawda, przez średnie zarobki, prawda, na Filipinach za wyświetlenia i będziecie widzieli, jakie to są pieniądze. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, oczywiście komentarz. Chciałbym zrobić kolejne Q&A za jakiś czas i pozdrawiam wszystkich.